Witam serdecznie. Dzisiejszym poradnikiem chciałbym udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Skąd biorę postacie do swoich projektów? I odpowiem tak, że generalnie to sam od A do Z próbuję projektować swoje postacie. Ale zdarza się też, że korzystam z zasobów internetowych i poszukuję jakichś darmowych, ciekawych siatek, ale tych naprawdę w sieci jest niewiele. Dlatego też przypomniałem sobie o aplikacji Make Human, która służy do generowania postaci ludzkich. I właśnie dzisiaj tą aplikację chciałbym Wam zaprezentować. A więc wpiszę w przeglądarkę Make Human. Wystarczy już wpisać to. I zostanę przeniesiony do właściwej strony. I tutaj dowiadujemy się, że Make Human to bezpłatne i wieloplatformowe oprogramowanie służące do tworzenia realistycznych modeli w trójwymiarze. Aktualną wersją, stabilną wersją jest wersja 1.1.1, którą możemy pobrać bezpośrednio ze strony producenta oprogramowania, a więc wystarczy tutaj kliknąć, wejść do plików do pobrania i tutaj, jeżeli używamy systemu operacyjnego Windows, to możemy tutaj pobrać stosowne archiwum zip z programem. Ja sobie to archiwum zip przed momentem pobrałem, dlatego też przejdę do folderu pobrane, no i pokażę Wam, że to jest ten plik pobrany z internetu i kolejnym krokiem po pobraniu takiego dokumentu jest rozpakowanie pliku, na przykład przy pomocy aplikacji 7zip. Wypakuj tutaj i właśnie te pliki sobie wypakowałem do folderu, który mogę otworzyć, a następnie uruchomić już tą aplikację. I właśnie to teraz zrobię. Uruchomię aplikację. Z racji tej, że program już wcześniej sobie uruchamiałem, interfejs mam w języku polskim, bowiem dokonałem modyfikacji w zakładce ustawienia. I tutaj co widzimy na początku? Na początku widzimy komunikat, że niektóre elementy programu mogą zawierać nagość. Czy chcesz kontynuować? No oczywiście, że tak, bo ta nagość po prostu nie poraża. I po otwarciu aplikacji przejdźcie do zakładki Setting, polski odpowiednik ustawień i tutaj sobie wybierzcie język polski, następnie zrestartujcie tą aplikację i po restarcie będziecie mieli już dostęp do polskiego interfejsu. A posługiwanie się tą aplikacją jest naprawdę bardzo łatwe, intuicyjne i proste. Jeżeli umiemy pracować w Blenderze, to tutaj na pewno sobie poradzimy. I w kolejnym kroku przejdę do zakładki modelowanie i przy pomocy tutaj dostępnych suwaków określę sobie, czy moja postać będzie mężczyzną, czy może kobietą. Wybiorę kobietę, czy ma być kobietą starszą, czy może wręcz dzieckiem. No ja sobie wybiorę taką młodą kobietę. Jaką ma mieć budowę ciała? Bardziej muskularną, czy może taką bardziej kobiecą? Waga. Nadwaga, czy może waga anorektyczna? No powiedzmy, że anorektyczna to brzydko wygląda, ale powiedzmy taka średnia waga jest ok. Wzrost. Czy wzrost ma być niski, krępy, czy może wysoki lub średnio wysoki? Ja zdecyduję się na średnio wysoki. I tutaj proporcje barków do obręczy mogę ustawiać sobie i na przykład wcięcie w talii. No to jest dobra opcja. I teraz powiedzmy, wybiorę sobie rasę białą, a więc te zakładki dotyczące rasy czarnej i żółtej nam znikają. Kolejną opcją to jest płeć. I tutaj powiem tak od razu, że nie mamy możliwości renderowania i tworzenia genitaliów i może to jest bardzo dobrze, bo nikt nie będzie za bardzo zgorszony, ale jedynie co tej operacje przeprowadzę na modelce, to może zrobię trochę bardziej obfity biust.
Kolejna zakładka to modelowanie twarzy. I tutaj powiedzmy, jak się przybliżę do modelu, no to mogę sobie wybrać wiek tej twarzy, a więc widzicie, takie drobne korekty na twarzy się przedstawiają. Mogę również zrobić, że szczęki tej twarzy będą takie. No, u kobiety to raczej to nie występuje, tylko muszę iść tutaj w kierunku żeńskim, a więc robić taką twarz i tutaj uwydatnić kości policzkowe. Tutaj jeżeli chodzi o przełączanie się między widokami, to jest bardzo proste, mamy skróty. No i powiedzmy tutaj już nachylenia w pionie tej części nie będę zmieniał. Kolejna możliwość modelowania dotyczy samego tułowia. I tutaj, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o tułów, to z uwagi na to, że mamy do czynienia z kobietą, no to sobie tutaj leciutko uwydatnię pośladki. Zrobię taką, można powiedzieć, bardziej wydatniejszą pupę. No i to wszystko. Ręce i nogi. Tutaj nie będę przeprowadzał żadnych zmian. Jak widać, możemy pracować na przykład na prawej dłoni, robić zmiany do prawej dłoni i potem przy pomocy tutaj tych zakładek przenosić zmiany z lewej strony na prawą i robić obiekt symetryczny. Zakładka random, praktycznie tutaj nic, własne cele nie będę określał, no i mogę też indywidualnie na przykład ustawić miarki dla określonych części ciała i w ten sposób też modelować postać. Dobrze, teraz kolejny punkt to geometria. Geometria jest to taka bardzo ważna zakładka, bowiem tutaj do geometrii postaci mogę dodać jakąś predefiniowaną odzież, ale sobie powiedzmy ten krok pominę. Mogę zdefiniować oczy, włosy, zęby, czy topologię siatki. To jest bardzo ważna rzecz i tutaj się zatrzymam. Wyświetlę sobie topologię siatki. Zobaczcie, siatka na obiekcie zbudowana jest z poligonów o podstawie czworokąta, a więc doskonale nadaje się do animacji. I tutaj w tej części po prawej stronie mogę zdefiniować, jaka to ma być siatka dokładnie, taka zwykła, może taka zubożona, czy specjalnie wygenerowana pod kobietę, a może taka siatka muskularnej kobiety. I z racji tej, że akurat ta siatka mi się podoba, no to zostanę przy tej oto siatce. Brwi, rzęs i języka nie będę dodawał i przejdę do kolejnej zakładki materiały. Tutaj mogę zdefiniować odcień skóry, wybrać jakiś odcień, przypisać konkretny model. Mogę również zdefiniować teksturę do oczu. Dobrze, to sobie pominę. Przechodzę do zakładki poza animacja. To też jest bardzo ważna zakładka, bowiem tutaj mogę na przykład do obiektu dodać armaturę i ja po prostu zdecyduję się na taką armaturę gamingową i żeby go do obiektu dołączyć, no to muszę użyć tutaj ustawienia rigu, włączyć te ustawienia i rig już będzie można wyeksportować wraz z plikiem siatki na przykład do Blendera. Ale o tym będzie za moment. Renderowanie to dotyczy renderowania samej postaci jako takiego obrazku 3D. Ustawienia nas nie dotyczą, ustawienia nas dotyczą, bo tutaj, jak pamiętacie, zmieniałem sobie język interfejsu, narzędzia, a więc dostępne narzędzia i skrypty, które sterują pracą tej aplikacji, no i zakładka pomoc z dostępem do plików pomocy, ale ja tak szybko poszedłem, że wrócę jeszcze do zakładki poza animacja i tutaj omówiłem zakładkę dołączania szkieletu, a teraz powiedzmy coś powiem na temat puz, bo program ma zdefiniowanych kilka puz dla postaci. O, takie wojownicze pozy są i po prostu mnie interesuje ta poza, to może tą pozę sobie wybiorę, bo taka jest, fajnie się obiekt będzie prezentował. I jeszcze mogę też coś powiedzieć o zakładce ekspresja. Ekspresja dotyczy powiedzmy twarzy i tutaj mogę dodać ekspresję do twarzy, na przykład zrobić taką złą twarz albo taką powiedzmy z jakąś tam
skupioną na jakimś motywie, uważną taką twarz. O, tak bym to określił. I właśnie tą twarz sobie wybiorę, ten rodzaj ekspresji. No i teraz z racji tego, że już mam te wszystkie główne zakładki omówione, odnośnie modelowania, no to proces modelowania mam zakończony. No i teraz przejdę do zakładki pliki, żeby wyeksportować swoją siatkę 3D. I tutaj muszę określić na początek, w jakim formacie będę eksportował. Powiem tak, że Blender z tymi formatami współpracuje. Ja wybiorę sobie format OBJ. Jest to dość popularny format i Blender bardzo dobrze czyta siatki 3D, a przecież nam, czy konkretnie mnie, zależy na tym, żeby obiekt był wiernie pokazany w Blenderze. I tutaj określam miejsce, gdzie plik zostanie zapisany, a więc na moim komputerze w folderze dokumenty i tutaj sobie wpisuję nazwę pliku modelka 1 i rozszerzenie będzie dodane do pliku OBJ, to znaczy do tej siatki 3D. Zapisuję i żeby ten plik wyeksportować, no to używam tutaj tego przycisku, tego guzika, wyeksportuj. Jak widać szybko to nastąpiło, bo plik jest niewielki i został już przeniesiony do folderu. Teraz jeżeli chciałbym dodatkowo do siatki dodać armaturę, no to zaznaczam tą opcję format rigu. Widać, że format rozszerzenia pliku został zmieniony i teraz eksportuję za drugim, jakby powiedzmy, zamachem rig. Teraz już przeniosę się do folderu moje dokumenty i zobaczę, czy te pliki są wyeksportowane. I teraz mamy plik z modelką, on waży 1,26 MB i bardzo niewielki plik z armaturą, który waży 13,4 MB. Teraz przejdę do folderu pobrane, bowiem tam mam zlokalizowane również pliki Blendera. Klikam, uruchamiam aplikację Blendera. O, tu sobie jeszcze włączę tą opcję. I co? Schowam kamerę, a cube'a ze sceny usunę. Przejdę do widoku od przodu i zaimportuję siatkę. A więc importuj siatkę w pliku OBJ z rozszerzeniem OBJ. Mam modelkę OBJ. Klikam, importuję. Shift C i już widzicie, modelka jest na scenie. Teraz zaimportuję sobie armaturę, a więc powtarzam operację importuj. I tam było rozszerzenie BVH, jest armatura 13,5 KB i importuję armaturę. I teraz co mi się stało? Armatura nie pasuje do układu pozy na modelce i to można w bardzo szybki sposób poprawić. Mam aktualnie zaznaczoną armaturę, klawisz Tab, przenoszę się z trybu obiektowego do trybu edycji, a zaznaczam wszystkie kości na armaturze i wywołuję polecenie Alt-R, a więc resetuj obrót. Zresetowałem obrót kości, no i teraz jest wszystko w porządku, zgadza się. Teraz zaznaczę sobie jedną kość i wykonam rotację obrót R, a więc zmienię pozę. I co się stało? Armatura nie jest sparentowana z obiektem. Ctrl Z, cofam i teraz muszę armaturę sparentować z postacią. I jak to zrobić, to już mówię. Jest to proces bardzo łatwy, bowiem jak zaznaczę modelkę, przeniosę się do trybu obiektowego, bo tego nie zrobiłem, zaznaczę modelkę i na przykład wejdę do zakładki modyfikatorów, to jak widzicie tutaj do modelki nie został dodany modyfikator, który odpowiada za sterowanie armatury. I ten modyfikator zostanie dodany z chwilą sparentowania armatury z postacią. I jak ja parentuję armaturę z postacią? W pierwszej kolejności zaznaczę sobie armaturę
i Ctrl-I odwrócę zaznaczenie. Odwrócę zaznaczenie, ponieważ modelka może składać się z kilku obiektów. I chciałbym te obiekty naraz zaznaczyć, dlatego też odwracam zaznaczenie i zaznaczam wszystko poza armaturą. Teraz wciskam klawisz Shift i z przyciśniętym klawiszem Shift do zaznaczenia dodaję armaturę. Jak widzicie, armatura ma kolor żółty, a cała reszta pomarańczowy. I teraz Ctrl-P na klawiaturze, wybieram opcję parentowania i wybieram tą opcję utwórz automatycznie wagi na siatce 3D. Program mi przeliczy, ustali te wagi i teraz zobaczcie, jak wejdę zaznaczę modelkę i jestem tutaj w tym folderze modyfikatorów, no to widzimy, że mam przypisany modyfikator, który odpowiada za sterowanie armaturą, a ten modyfikator w stosie modyfikatorów jest pomieszczony tutaj i należy do grupy modyfikatorów deformujących. Teraz przejdę sobie już do, powiedzmy, armatury, wejdę do trybu edycji, zaznaczę, powiedzmy, tą kość i na przykład R, Z i kość zrotuję względem osi Z, a więc tutaj tak skręcę sobie rękę i po prostu tą pozę minimalnie tak sobie poprawię. Żebyście wiedzieli, że wszystko działa, że to jest możliwe. No i co? I teraz, powiedzmy, armatura mi nie będzie już potrzebna. Wejdę do trybu obiektowego i mogę sobie tutaj wyłączyć widoczność armatury. Na scenie pozostawić tylko modelkę, rozwinąć tutaj te pliki. Jak widzicie, mam tutaj plik z modelką aktywny i do modelki przypisane jest modyfikator armatury, no i jest pokazane, że on składa się również, ta modelka, ze szkieletu z siatki 3D. Dobrze. Jeszcze ma określone grupy wierzchołków. Dobra. To mam to zrobione. Teraz co mogę dalej zrobić, to do modelki dodać kolejny modyfikator. Modyfikator subdywizji, który mi zagęści siatkę mesza, wygładzi ją. Tutaj renderowanie ustawię na 1. Jeszcze dodam taki modyfikator wygładzający siatkę. I tutaj, żeby ten modyfikator wygładzający siatkę zadziałał, to wejdę tutaj w zakładkę obiekt, kontekst data, normalny i włączę opcję autowysmuklania. Już widzicie, ciało tej modelki stało się bardzo gładkie i fajnie wygląda. Teraz to włączę sobie funkcję doboru innego materiału. Przerzucę się na materiał matka, taki teksturowy. Wybiorę sobie obiekt. Włączę opcję cieniowania. I żeby ten model bardziej plastycznie wyglądał, no to jeszcze wejdę tutaj w tą zakładkę i sobie poprawię na przykład kierunek światła, taki boczny dam, żeby ta plastyka postaci była jeszcze lepsza. Bo chodzi mi o to, że przecież światło-cień pokazuje nam fakturę na postaci. No i teraz postać sobie zrotuję, popatrzcie, jak ona wygląda z przodu, z tyłu. Tu też mogę sobie przymanipulować światłem, żeby pokazać fakturę lepiej na tylnej części ciała. Ustawić na przykład tak światło. Widzicie? Coraz lepiej to wygląda, no i wy też musicie wiedzieć, że takie opcje w Blenderze są. No to co? Wrócimy do punktu wyjścia. A więc już dokończę ten obrót. 1. No i odwrócę światło. Na takie ustawienie. I plastyka modelu została oddana. No i myślę, że na ten czas to wszystko w tym temacie. Teraz już będziecie wiedzieli, jak przy pomocy programu Make Human tworzyć sobie własne projekty postaci 3D, jak je przenosić do Blendera, a nawet jak przy pomocy armatury animować, pozować i tak dalej.
Zamierzam w przyszłości zrobić jakiś konkretny poradnik w tej materii i dlatego po prostu zaglądajcie na mój kanał, interesujcie się tym zagadnieniem, a kolejny poradnik niebawem pojawi się w sieci. A teraz już dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, oczywiście do czasu opublikowania kolejnego poradnika. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i poświęcony czas.